Nazywam się Adam Fiołkowski. Jestem malarzem. Ukończyłem Krakowską Akademię Sztuk Pięknych w 1973 roku. Obroniłem dyplom w pracowni profesora Wacława Taranczewskiego. I zaraz potem zacząłem pracę dydaktyczną na uczelni. Zaproponowano mi stanowisko asystenta. No i tak pracowałem aż do emerytury, dochodząc do tytułu profesora. A jeszcze w tym czasie pełniłem różne funkcje: prodziekana Wydziału Malarstwa, dziekana, prorektora i rektora uczelni. Natomiast obrazy, tak, muszę powiedzieć, że wtedy, zwłaszcza zaraz po studiach, w tym okresie, dosyć sporo sprzedawałem prac, ale głównie do muzeów. To jest właśnie ciekawe i wydaje się, że nie prywatni kupcy się interesowali. To znaczy, było zainteresowanie, miałem wystawy indywidualne, w ogóle w życiu miałem ponad 60 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą. Natomiast w tamtym okresie, a był to PRL głęboki, co pewien czas dostawałem wiadomość z któregoś z muzeów, z Muzeum naszego Krakowskiego Narodowego, Muzeum Narodowego w Poznaniu, już nie pamiętam, w ilu tam muzeach te moje prace są. I umawiałem się z jakąś osobą z tego muzeum, która przyjeżdżała do mnie do pracowni, oglądała pracę, wybierała sobie taką pracę i zakupywała do zbiorów. Tak. No, robiłem wystawy. Faktem jest, że zawsze dbałem o to, żeby był jakiś ślad materialny po wystawie, to znaczy nawet skromny folderek z jedną reprodukcją czarno-białą. To zresztą, to były inne czasy, proszę Państwa. To były inne czasy. Druk to było w ogóle coś niebywałego. Nie było prywatnych drukarni. A w molochach typu drukarnia narodowa, czy te, które funkcjonowały, to w ogóle dla nich to wydrukowanie tam 500 sztuk jakichś świstków składanych takich folderków, to w ogóle się wyśmiewali, że to szkoda brudzić farbą maszynę, bo oni robili nakłady wielotysięczne. Szkoła to jest szkoła, akademia. Ważne jest, tak jak ja to widzę jako najpierw student, potem nauczyciel, ważne jest, żeby trafić na dobrego belfra. To zawsze jest problem, był i będzie, bo pracowni malarskich w Akademii wtedy było chyba 7, chyba teraz też jest, nie pamiętam, prowadzonych przez różne indywidualności malarskie. Także ja miałem dylemat po pierwszym roku wspólnym z innymi kolegami, do której pracowni się wybrać na następne 5 lat. Zdawałem sobie sprawę, że to jest niesłychanie ważna decyzja życiowa dla malarza, dla przyszłego, powiedzmy, artysty. Ale przez moment nawet się zastanawiałem, czy nie pójść do Rzeplińskiego. Dlaczego? Ja wiedziałem, że ja się nie podporządkuję. Wiedziałem, że doceniałem jego malarstwo i te prace studentów były na dobrym poziomie i tak dalej, ale ja widziałem to, że to jest po prostu zapatrzenie w mistrza i kontynuowanie jego sposobu widzenia, no krótko mówiąc. O co przecież nie chodzi. Ale zastanawiałem się, czy z przekory, czy nie pójść po to właśnie, żeby się mu przeciwstawiać. Ale pomyślałem, że w końcu nie o to chodzi, prawda, bo to było troszkę takie, jakby to powiedzieć, no byłem młody, więc może, a zobaczymy, co będzie, jak ja tam pójdę i nie będę tak malał. Nie, pomyślałem, że nie o to chodzi. I z tych wszystkich pracowni, które odwiedzałem i oglądałem to, co się w nich dzieje, doszedłem do wniosku, że pracownia Wacława Taranczewskiego chyba będzie najlepsza. To jest obraz Martwa natura z grejpfrutem. I on jest o tyle dla mnie, no nie powiem może ważny, ale w każdym razie dlaczego? Jest to pierwszy obraz, który namalowałem po ukończeniu studiów w Akademii w 1974 roku. Studia kończyłem się w 1973, no ale potem oczywiście trzeba było znaleźć miejsce, w którym można będzie pracować i w 1974 namalowałem ten obraz. No i on zaczął jak gdyby tą moją drogę już całkowicie samodzielną po studiach. A tu z kolei widzimy obraz z takiego cyklu, bo ja pracuję cyklami, czyli po kilkanaście obrazów jest w jednym cyklu i to jest jeden motyw realizowany w różnych wersjach kolorystycznych. I to jest przykład takiego
działania. To jest obraz, który się nazywa Półmiasto Nieznane, oznaczone literką H. No, ale to jest jeszcze inna sprawa, może nie będę się rozwodził, że czasem jest jeden tytuł, w którym powstaje kilka cyklów obrazów. Ale to jest w każdym razie Półmiasto Nieznane, wersja A, czyli biała.